Całkiem ciekawe, że w komunizmie zawsze jest tani alkohol. Dziwne. Może Polska to komunistyczny kraj dalej. Alkohol jest tani. Co przeżył i co widział, film ten wszystko wam opowie. Dzień dobry, mości krowo. Mercedesami tu jeżdżą? Wychodzi na to, że Wietnamiec w Wietnamie jest tak samo tani albo drogi jak Wietnamiec w Polsce. Wietnamiec gdzie? Na Żabiance. O, jest w tej samej cenie. I dużo lepszy. Więc żeby jechać do Wietnamu, żeby zjeść prawdziwego Wietnamca, to się na pewno nie opłaca. Bardziej się opłaca tutaj pić piwo niż wodę praktycznie. Piwo kosztuje 13 000 dongów, a woda 10 000 dongów. Więc gdzie tu logika? Znaczy jest jakaś logika, bo jest trochę droższe, ale tylko trochę. Prawdziwy sobotni melanż. Zupka chińska z Wietnamu, czyli wietnamska. To jest jeszcze z Tajlandii. Z Tajlandii jeszcze. Browar chudy, czy chude, chuda. I figo fago. I morze z tyłu jeszcze. Krowy na wakacje. Co one były? Piasek? Warto było przejechać te 50 km przez 2 miesiące, żeby dotrzeć do morza. Dzisiaj znowu nudle z kapustą. Całkowita nowość tego sezonu. Trzeci dzień jemy ten sam. Na szczęście codziennie jest takie same, ale trochę inne. Tu więcej warzyw, tutaj świeższe nudle, tutaj stare nudle i smakuje inaczej przez to. Majonez i ser będą dzisiaj w moich snach. Jesteśmy w klatce. Jesteśmy tym razem zwierzętami. Jesteśmy obserwowani. Przez grupę Chińczyków. Challenge. Thank you very much. Bye bye. Hello, xin chào. Teraz ty się w ogóle jak zwierzę czuję. Po 4. dniu wpieprzaniu tego samego doszliśmy do wprawy do prawiania. Dużo rongwieta, czyli ostrego sosu z papryczek i tego czosnku. Jak najwięcej. Właściwie cała flaszka najlepiej, żeby było sosem naplamione i żeby wyglądało jak spaghetti bolognese. Mieliśmy wyjechać chyba rano. Ale już prawie i tak 12. To pierwszy dzień, kiedy pada, tak, że będziemy jechać. Kropi sobie tak ledwo, że ledwo kropki na sidełku zostawię. Ale jednak, fakt się liczy. Zobaczymy co będzie później. Dopiero teraz dalej ma padać. zacząć padać. A my jedziemy w góry. Przejechanie jakieś 54 czy 7 km. Jadymy. Trzy dni spędziliśmy nad wybrzeżem, w małej miejscowości Siem Moi. Pisałem tam pracę magisterską i trochę pracowałem. Ogólnie wszystko, żeby hajs się zgadzał. Do Ho Chi Minh zostało nam niecałe 1000 km i co najmniej 20 ciekawych miejsc do zobaczenia po drodze. Następne na liście były góry Phong Nha. Jeden z cudów Wietnamu, trzeci na liście UNESCO. Zjechaliśmy z utartego szlaku i bardzo ruchliwej autostrady północ-południe i wjechaliśmy w wiochy. Drogi uległy małej degradacji. Przybyło błota i kurzu, pól ryżowych wokół i ludzi wykrzykujących hello na nasz widok. Pozytywna zmiana po klaksonach autostrad.
Dobrze, że fuck you nie krzyczał. Za. Good. I have to cycle. Chcesz? Bimber. Okay. It's for you. Jedziemy? Hello. Co to na mnie? Pośliwowicy. Chyba już się zakopałaś. Ogólnie to chyba lepiej iść tutaj. Albo jechać środkiem. W sumie lasy zupełnie jak w Polsce. Popatrzcie sobie do tyłu, jakieś tutaj łysa góra, trochę iglastych, trochę liściastych, droga jak bagno. Takie krajobrazy mazurskie. Wjeżdżamy do trzeciego cudu Wietnamu, czyli marmurowych gór. Znaczy się jakieś wierzchołki takie podobno z dużą domieszką marmuru, które dużo wystają ponad horyzont. I są takimi szpikulcami. Takimi. I tam jest jeden. A tu już widać w całej okazałości trzeci cud Wietnamu. UNESCO. Marmuru nie widać. Powierzchnię Parku Narodowego Phong Nha można porównać do powierzchni Londynu, z czego 92% jest pokryte lasem tropikalnym. Na każdy metr kwadratowy lasu spada 2000 mm opadów rocznie. Dla porównania w Warszawie spada niecałe 500 mm, a w Londynie 700 mm. Zapewne jest to jednym z czynników formowania się gór krasowych. Kras to proces rozpuszczania skały przez wody podziemne i powierzchniowe, ale na przestrzeni milionów lat opady deszczu też robią swoje. Przy pomocy tego procesu powstało ponad 400 odkrytych grot. Ile jest nieodkrytych, tego się nigdy nie dowiemy. Największa grota, czyli Son Doong, została odkryta relatywnie niedawno, bo w 2009 roku. Niestety dostęp do niej jest bardzo ograniczony, żeby zachować walory naukowe. Jest uważana za największą na świecie. Zmieścić ma się w niej całe centrum Nowego Jorku, ze wszystkimi wysokimi budynkami. Turystów ściąga tu jednak grota Phong Nha, odkryta w XIX wieku. 7-kilometrowa grota o wysokości 50 metrów warta jest dla chińskiego turysty ponad $100 za wycieczkę. Z tego też żyje cały region. Nigdzie nie ma sklepów. Nigdzie. W żadnym mieście prawie. Tylko jakieś budki takie zapyziałe. Tak jak w Polsce był ocet i sól, to w nich są puszki chyba po terminie. To jeszcze z 70. No nic tam nie widzę takiego. Jechaliśmy na rowerze. Nieźle. Twoja historia mnie poruszyła. Ciągnęła. A. Tak, a potem ona dostała takiej energii, że normalnie 25 średnia na godzinę była. Przez 2 godziny bita. Więcej. Więcej? 45 autostradą zrobiliśmy jak ręką odjął. No. A potem wjechaliśmy we wsie i lasy, co było fajne. Prawdziwe wiochy. I wielkie pola ryżu. I pełno piesów. Malutkich. I jakieś, dzisiaj myślę 50 razy mówiliśmy hello.
O skurwesyn. O, trochę głęboko. Dobrze mieć sandały. Czasami w takim błocie to jest zdecydowana wyższość. Nie trzeba skarpetek zmieniać. Takie błotko jest w miłym parku narodowym Pfongna. W sumie nic specjalnego. A do dziś wcięło. Trochę tutaj jak na orlich gniazdach w Polsce. Takie szpikulce właśnie. I skały o dosyć zaostrzonych szczytach. Duża ilość ścianek wspinaczkowych. Duża ilość ptaków, jak słyszymy. Komunikują się pierony. No fajnie. Przydałoby się obmyć moją ranę, nie? No obmyłaś właśnie. No, w zajebistej wodzie. My czterej pancerni. Mamy czołg z patelni. Chyba jakaś wieś się buduje. To znaczy, że będą mieli drogę dojazdową. Nie są ujebani, więc musieli jakoś tu dojechać. Nie? Hello! Hello! Jak się chce, to się da. Pani tutaj pływa łódką, jest już w wieku emerytalnym i kasuje za taki przejazd rzeki 20 000... Kurde, co mają za walutę? Dongów, o właśnie. Czyli jeden dong to jest... No co ja gadam? 25 000 dongów to jest 1 euro, czyli kasuje jakieś tam 3-4 zł za takie przepłynięcie. Na przepłynięcie jej zajmuje w okolicach 4 minut, więc business is business. Hello. Ale fajny audiosystem. Zaparkowałem rowery pod drzewem za 8 koła. Przypiąłem, ale i tak dziwne miejsce. I co? Na 6 osób. Po 210 za bilety i za No to spoko. Mamy łódkę. Ale fajnie. Pływamy do groty, która ma 31 km długości. Ile tutaj musi się skarbów chować przez te wszystkie lata. Odkryli ją dopiero niedawno, na pewno już
Lokalni ludzie tutaj mieszkali, nie wiem, 500 lat temu, 1000 lat temu. Dla bank sobie tutaj kitrali dużo rzeczy. No podczas wojny też. Fascynujący świat stalaktytów i stalagmitów. Zaś które to które? 3 tygodnie temu pamiętaliśmy. Normalnie czuję się jak w jakimś Władcy Pierścieni albo innym Harry Potterze. Musi tu być fajnie, jak jest ciemno. Tylko nietoperze, woda i skały. Ale to musiały żywioły rzeźbić przez lata. Chyba poziom tlenu lekko spadł, bo mi się też chce ziewać. Ale dalej myślę o tej pizzy. Za 2 euro coś jest browar i pizza 10-inczowa. Więc opłaca się na lokalne standardy. Wszyscy wioślarze, którzy tu pracują, się nieźle namachają podczas dnia pracy. Pewnie no, wszystkie małe panie dają na wiosłach. Przypuszczam, że z 4 razy w ciągu dnia tutaj skoczą. Całe Katowice by tu weszły. Populacyjnie tak. Żory to na pewno. Temperatura odpowiednia się nie zmienia. Na pewno by zaczęli fedrować od razu. Strasznie misterne wzory. Tu na pewno mieszkały krasnoludy albo elfy. Jesteśmy w mieście, które szlak trafił 40 parę lat temu. Bombowce B-52 zrzuciły tyle bomb, że zostały 4 budynki. Kościół, wieża ratuszowa, co jeszcze? O, brama miasta i jedno drzewo. Tyle dokładnie się stało. No, ale szybko się opamiętali i odbudowali bez brzydką architektoniczną kaszanę ilości dużej, zmasowanej. Wszystko tam, to świeże budowle będą chyba. No.